So what you saw there is really quite close to what we will actually build. It will look almost exactly what you saw. Czy faktycznie wygląda tak samo? Czy nam to przeszkadza? Oczywiście, że nie. Cześć internecie, po 4 latach od prezentacji Ilona Muska o kolonizacji Marsa, wielka międzyplanetarna rakieta SpaceX zaczęła pokazywać, co potrafi. Droga jeszcze daleka, ale żarty się skończyły. Starship wreszcie odrywa się od Ziemi. Ten film będzie pierwszym z jakiejś nieregularnej serii odcinków o systemie Starship. Ten potwór dopiero powstaje, więc na tym etapie nie da się tematu ogarnąć kompleksowo, a jednocześnie SpaceX stworzył tak wiele, że szkoda nie przyjrzeć się dotychczasowym postępom. Zatem dzisiaj pogadajmy o tym, jak działa Starship, ale taki prototypowy Starship. Te o numerach seryjnych 8, 9 i 10 na przestrzeni ostatnich miesięcy podejmowały próbę lotu na wysoki pułap, powrotu na Ziemię i lądowania. Jak im poszło? Chyba wszyscy wiecie. Zanim zrobimy przegląd wnętrzności, to zapraszam do wstępu dotyczącego tego, na co tutaj w ogóle patrzymy. W zrozumieniu tego systemu pomogą nam oryginalne nagrania od SpaceX oraz zdjęcia i nagrania zrobione przez fotografa Coopera Haima, który zgodził się na użycie swoich materiałów w tym starshipowym explainerze. Link do jego twitterowego profilu znajdziecie w opisie tego filmu. Całość materiału oczywiście doprawiona customową grafiką komputerową. No dobra, system Starship to rozwijana przez SpaceX nowa, super ciężka rakieta orbitalna. System ma składać się z 2 stopni. Pierwszego stopnia, czyli boostera Super Heavy, i drugiego stopnia Starship, który nazywa się tak jak cały system. Dlaczego Musk nazwał drugi stopień tak samo jak cały system? Nie wiem, może żeby nie było zbyt łatwo ogarnąć, o co chodzi, a może dlatego, że drugi stopień jest bardzo wyjątkowy. Jak świat długi i szeroki, nie ma nigdzie takiego drugiego stopnia rakiety. I nie chodzi tylko o wysokie wydajności, ale przede wszystkim Starship drugi stopień będzie statkiem kosmicznym zdolnym do powrotu na Ziemię, do samodzielnego lądowania i błyskawicznego ponownego wykorzystania. Jeżeli dodamy do tego fakt, że booster Super Heavy ma być też wielokrotnego użytku, a la booster SpaceXowej rakiety Falcon 9, to dostaniemy w pełni wielokrotnego użytku system rakietowy, który nie wymaga tracenia podczas misji żadnego ze swoich elementów. Jest mu zatem bardzo blisko do samolotu rejsowego, czyli do tego, o co na pewno nie walczyliśmy, ale zdecydowanie o czym marzyliśmy jako entuzjaści kosmicznych technologii. Chyba każdy czai bazę, że jeśli po dotarciu na miejsce nie trzeba wyrzucić samolotu, samochodu czy roweru, to koszt podróży leci w dół na łeb, na szyję. No i ten sam szatański plan przyświeca złoczyńcom ze SpaceX. Dalekosiężną strategią jest bowiem umożliwienie kolonizacji Marsa, a nikogo nie będzie stać na bilet, jeśli każda wycieczka będzie kosztować bardzo dużo milionów pieniędzy. System Starship ma poza tym pełnić cały wachlarz funkcji, jakie spełniają obecne rakiety, czyli wynoszenie ładunków i załóg na orbitę, ale też ogólna eksploracja Układu Słonecznego. Wszystko to oczywiście z większym niż inni rozmachem. Nie da się tego obskoczyć jednym rodzajem rakiety, więc SpaceX planuje budowę różnych wariantów Starshipa i jednego uniwersalnego boostera. Dziś wiemy o na pewno 4 oficjalnych wersjach drugiego stopnia i różnych innych gdybaniach z internetu. 4 oficjalne to Starship towarowy, załogowy, tankowiec i księżycowy.
Pierwszy wynosiłby sporych rozmiarów ładunki orbitalne w ładowni o objętości 1100 m3 i masie 100 lub więcej ton. Dla porównania obecnie największym udźwigiem dysponuje też SpaceXowy Falcon Heavy z udźwigiem 63,8 tony na LEO. A rynkowe rakiety z największymi owiewkami oscylują przy 300 m3 objętości. Drugi wariant, załogowy, w miejscu ładowni byłby wyposażony w pomieszczenia dla licznej załogi. Oznaczałoby to na pewno spadek dostępnej objętości i udźwigu, lecz nadal byłoby bardzo imponująco, jeśli weźmiemy pod uwagę, że promy STS miały 74 m3 hermetyzowanej objętości dostępnej dla załogi. Starship jest w tej materii bardziej podobny do całej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która uprzątnięta wewnątrz ma około 1000 m3 objętości hermetyzowanej. Trzeci wariant to coś dotąd bardzo egzotycznego w kategoriach rakiet orbitalnych, coś co powszechnie występuje raczej w sferze science fiction. Tak, wiem, rosyjskie progresy są poniekąd kosmicznymi tankowcami, bo dowożą paliwo i przetłaczają je do ISS, ale umówmy się, że tankowanie na orbicie nie jest tak czy siak procedurą stosowaną w rakietach. A tego chce SpaceX. A po co zapytacie? Ano po to, żeby udźwig 100 ton plus, którym ma dysponować każdy Starship, pozostawał niezmienny bez względu na cel podróży. Generalnie z rakietami jest tak, że im dalej od Ziemi, tym mniej ładunku potrafią dostarczyć. Jeśli potrafisz umieścić 10 ton na niskiej orbicie okołoziemskiej, to na geosynchroniczną dostarczysz na przykład 4, a w stronę Księżyca wypchniesz powiedzmy 1. Są to proporcje wzięte z powietrza, ale czujecie, o co mniej więcej chodzi. Etap wydostania się z Ziemi i wejścia na niską orbitę, lub jak to się mawia na orbitę parkingową, stanowi dla każdej rakiety największy wysiłek i pożera najwięcej paliwa. Jeśli orbitując na orbicie parkingowej w jakiś magiczny sposób dostarczymy rakiecie ocean paliwa, to mocno podniesiemy jej zdolności transportowe. Po to SpaceXowi Starship tankowiec. Kiedy już załogowy, towarowy czy jakikolwiek inny Starship zaparkuje na wysokości tych kilkuset kilometrów, poczeka sobie na dostawę paliwa. 1, 2, 10, w zależności gdzie znajduje się cel podróży. 100 ton plus ładunku może więc trafić na niską orbitę bez dotankowywania, a może trafić na Marsa po kilku kursach tankowca góra-dół. Czwartym typem Starshipa jest Starship księżycowy, wariant, którego SpaceX chyba jakoś specjalnie nie rozważał na początku, ale kiedy tylko NASA zaczęła rozdawać pieniądze w ramach programu Artemis i lądownika księżycowego, to SpaceX nadstawił kieszenie i tak powstał szczególny koncept uszyty wyłącznie pod warunki księżycowe. Przy innej okazji pochylimy się nad tym tematem. Czy to wszystkie Starshipy? Zdecydowanie nie. Jestem prawie pewien, że statki, które kiedyś polecą na Marsa, będą jeszcze inne. Powstanie marsjański Starship towarowy i załogowy. Twierdzę tak, bo na przykład towarowy Starship orbitalny ma mieć owiewkę przypominającą paszczę krokodyla, żeby jak najłatwiej uwalniać ładunek w stanie nieważkości. Taki mechanizm będzie zupełnie niefunkcjonalny po wylądowaniu na Marsie. W warunkach grawitacji rozładunek to zupełnie inna bajka. Podobnie transport załogi. Jeśli mówimy o turystycznych lotach orbitalnych albo lotach do stacji kosmicznych, a potem powrocie na Ziemię, to nikt nie będzie potrzebował infrastruktury do operowania na innej planecie, dużych drzwi czy innych wind. Parafrazując słowa każdego mechanika samochodowego, ten sprzęt byłby w Starshipie chyba tylko po to, żeby miało się co popsuć. Twierdzę zatem, że w przypadku załogowych Starshipów świat zobaczy najpierw wariant dolatania z Ziemi w kosmos i z powrotem, a w dalszej kolejności wariant załogowy do podróży na Marsa, nie mówiąc o mutantach, które będą spełniać jednocześnie funkcje załogowe i cargo. To wszystko nadal nie wyczerpuje możliwości.
A może ktoś życzyłby sobie Starshipa do eksploracji głębokiego kosmosu, a może Starship orbitalne laboratorium, Starship serwisowy do obsługi starzejących się teleskopów i satelitów. Na czym dziś stoimy? Jaki jest postęp w budowie systemu Starship? Ilość zbudowanych boosterów Super Heavy? 0. Szpiedzy plątający się w okolicach placówki SpaceX mówią, że powstają 3 prototypowe boostery, z których jeden jest już na finiszu. Jednak wstrzymajcie konie, ten pierwszy booster to Pathfinder, czyli egzemplarz przeznaczony do testów i procedur nielotnych. Pozwoli sprawdzić całą masę rzeczy, ale nie oderwie się od Ziemi. A ile Starshipów powstało? Takich orbitalnych również 0. Mamy za to całą rodzinę prototypów, które z czasem zaczęły wizualnie przypominać coraz bardziej takiego orbitalnego Starshipa i poziom ich zaawansowania technicznego również wzrastał. Dzisiaj zasadnicze różnice to po pierwsze prototypy mają niefunkcjonalne przedziały towarowe, czyli nieotwieraną, monolityczną, pustą owiewkę. Podczas testów nie wożą żadnego ładunku. Po drugie, żaden egzemplarz nie był jeszcze pokryty pełną osłoną termiczną. Żeby w przyszłości wracać z orbity, Starship będzie musiał przetrwać ponowne wejście w atmosferę. W tym celu cała jego jedna strona będzie pokryta heksagonalnymi płytkami termicznymi. Rozwiązanie to przechodzi intensywne testy na poszyciach kolejnych prototypów. SpaceX definitywnie eksperymentuje z różnymi płytkami i różnymi metodami ich montażu. Dotychczas nie odbył się jeszcze chrzest bojowy z ponownym wchodzeniem w atmosferę, bo żaden statek nie odwiedził jeszcze orbity. Za to wiele płytek miało okazję sprawdzić się w locie podczas biernego uczestnictwa w startach suborbitalnych, bez opuszczania atmosfery. Po trzecie, prototypy wykonały na razie loty z jedynie 3 silnikami rakietowymi Raptor w wariancie do pracy w ziemskiej atmosferze. Żaden egzemplarz, żaden prototyp nie posiadał dodatkowych 3 silników w wariancie próżniowym, czyli do pracy w kosmosie. Testy na orbicie jeszcze przed nami, więc szkoda ryzykować życia tych 3 silników, które i tak nie miałyby nic do roboty. Po ostatnie, absolutnie żaden test nie był załogowy. Nawet nie, żeby na dniach był taki plan, po prostu chciałbym to podkreślić, bo jeżeli okazjonalnie rzucacie okiem na poczynania SpaceXa, możecie się serio zastanawiać, czy ktoś tam w środku siedzi, czy ktoś to pilotuje. Wszystko, co widzieliśmy i co w najbliższych miesiącach, a najprawdopodobniej i latach zobaczymy, jest działaniami bezzałogowymi i autonomicznymi. Ba, nawet strefa naziemna w okolicy tych testów jest wyludniona i zabezpieczana na czas samych testów. Nawet podczas próbnego napełniania zbiorników bez startu zachowywane są środki ostrożności i nikt nie zbliża się do placówki testowej na odległość kilku kilometrów. Każdorazowy test jest zabezpieczany przez Federalną Administrację Lotnictwa USA i władze hrabstwa Cameron w Teksasie. Jeśli jakiś lokal z przypadkiem wpłynie łódką, wleci awionetką w strefę wykluczenia, to służby robią halt lokalsa i halt samego testu. Tak jest nie tylko przy testach Starshipa, tak jest przy każdym starcie rakiety orbitalnej. Zatem startujący Starship pilotowany jest przez komputer pokładowy. Wszystkie systemy są regulowane automatycznie w taki sposób, żeby zrealizować zdefiniowany wcześniej profil lotu. Obsługa naziemna ma stałe radiowe połączenie z pracującą rakietą i może wprowadzać ręczne poprawki do profilu lotu, ale nikt tam też nie steruje rakietą zdalnie z pilota. Teraz odnośnie samego testu. Jak się mają te podskoki do prawdziwej pracy rakiety? Otóż wyobraźmy sobie gotowy system Starship, który będzie kiedyś wynosił ładunki w kosmos. Na platformie startowej stoi rakieta składająca się z pierwszego stopnia boostera Super Heavy i drugiego stopnia statku Starship. Odpalamy silniki pierwszego stopnia i cały system zmierza w kosmos.
Pierwszy stopień klasycznie służy do wydostania się z atmosfery ziemskiej i nadania początkowej prędkości. Po wypaleniu większości paliwa kończy swoją pracę i stopnie są separowane. Booster wraca na Ziemię w stylu boostera Falcona 9. Drugi stopień używa 3 silników próżniowych, żeby wejść na orbitę. Co będzie działo się dalej, zależy od profilu misji. Co teraz? Drugie stopnie rakiet zwykle zostają same sobie. Zależy od orbity, czy zostaną tam na zawsze, czy zdeorbitują się po latach albo miesiącach. A jeżeli jest jeszcze opcja odpalić silniki i wykorzystać resztki paliwa, to deorbitacji można pomóc hamując. Tak czy inaczej, drugi stopień przepada i nigdy nie zostanie ponownie wykorzystany. Ze Starshipem będzie inaczej i właśnie oto jest to całe halo. Statek hamuje, odpalając silniki i wchodząc w atmosferę. Nie wchodzi byle jak, rzecz jasna, ustawia się pod kątem 60 stopni, koniecznie osłoną termiczną do kierunku spadku. Krytyczna część deceleracji dzieje się pod wpływem naszej ziemskiej atmosfery. Proces jest asekurowany silnikami RCS i sterowanymi klapami. Chociaż przypominają skrzydła albo stateczniki, to nie pełnią takiej funkcji. Nie lata się na nich ani nie szybuje, chociaż jeśli byśmy się uparli, to z szybowaniem jest coś na rzeczy, bo klapy pozwalają prowadzić Starshipa na tyle podczas spadku, że przemieszcza się horyzontalnie. Klap nie należy też mylić ze statecznikami albo czymś w rodzaju lotek od strzały. Starship nie spada owiewką w dół, żeby klap traktować jak stateczników. Klapy to klapy zwiększają albo zmniejszają powierzchnię oporu atmosferycznego i wpływają na coś w rodzaju ślizgu horyzontalnego. Zatem przy wejściu w atmosferę mogą korygować intensywność hamowania i dlatego z jednej strony pokrywa je też osłona termiczna. Kiedy piekło mamy za sobą i prędkość spadku jest w miarę ustabilizowana, czytaj osiągniętą prędkość terminalną, to klapy nadal regulują Starshipa brzuszkiem w dół i kontrolują proces tak, żeby statek spadał w kierunku platformy do lądowania. Poniżej 1 km rozpoczyna się magia. Uruchamiane są silniki Raptor w wariancie atmosferycznym, odpowiednie sterowanie ich wektorem w połączeniu z ruchem klap i pracą silników RCS pionizuje rakietę i Starship na rozkładanych nogach ląduje na platformie. Po zabezpieczeniu rakiety i niezbędnym maintenance statek ma być gotowy do przyjęcia nowego ładunku i integracji z boosterem Super Heavy, żeby wykonać kolejną misję. A teraz umieśćmy te faktyczne testy prototypów Starshipa w kontekście tego, co właśnie sobie omówiliśmy. Prototypy SN8 wzwyż ćwiczyły ten ostatni bardzo trudny element powrotu rakiety z kosmosu, dlatego startowały z platformy samodzielnie, bez boostera, leciały na pułap 10 lub więcej kilometrów i wyłączały silnik, żeby spaść. W taki sposób zasymulowano końcowy etap deorbitacji. Na razie bez hamowania z kosmicznych prędkości w atmosferze, bo żeby hamować w atmosferze trzeba wejść na orbitę, a to jeszcze przed nami. SN8 i młodsze rodzeństwo uczą więc ten system, jak z powrotem stanąć na Ziemi, bezpiecznej podróży w powietrzu i lądowania. Może to brzmieć trochę dziwnie, że wszystko jest opracowywane od końca. Najpierw projektuje się powrót rakiety, a nie jej kluczową funkcjonalność, czyli wejście na orbitę. Ale w rzeczywistości ma to sporo sensu. Drugi stopień, który ma być zdolny wracać bezpiecznie na Ziemię, musi posiadać systemy, podzespoły i zapas paliwa, które mu to umożliwią. To jest masa i bebechy, które trzeba ze sobą zabrać na orbitę. A opracowanie rakiety orbitalnej wymaga uwzględnienia takich danych wejściowych. Byłoby lipnie zbudować rakietę, wejść na orbitę, a potem dojść do wniosku, że rakiety, którą zbudowaliście, nie da się dostosować do powrotu na Ziemię. Nie trzeba daleko szukać. Falcon 9. SpaceX opracował bardzo wydajną rakietę orbitalną. Od samego początku ekipa Muska też zmużdżała się nad tym, jak ten booster odzyskać, żeby wrócił bezpiecznie na Ziemię. No i po kilku latach to ogarnięto.
Drugi stopień na pewnym etapie pracy tego systemu również był pod tym kątem analizowany. Czy funkcję wdrożono? No zgadnijcie. Jak zbudowane są prototypy Starshipa? Prototyp powstaje ze stali nierdzewnej, a jego ostatnie egzemplarze ze stopu 304L, austenitycznej stali chromoniklowej. Pod tą enigmatyczną nazwą kryje się stop o dobrej odporności antykorozyjnej, który jednocześnie zapewnia wymagane przez SpaceX właściwości fizyczne. Znakomicie daje się spawać, ma odpowiednie parametry wytrzymałościowe i znosi skrajnie wysokie i niskie wymagane temperatury. Zatem nada się do budowy zbiorników kriogenicznego tlenu i metanu, ale też będzie dobrym materiałem na poszycie statku kosmicznego zdolnego do ponownego wejścia w ziemską atmosferę. Jednak w tym przypadku nie może być wprost użyty jako osłona termiczna, bo nie wytrzyma temperatury hamowania w atmosferze. Mimo to powinien sprawdzić się jako poszycie zimniejszej strony rakiety i jako nośnik płytek docelowej osłony, i wytrzymać ewentualne wady lub uszkodzenia tych płytek. Stal nierdzewna jest powszechnie dostępnym i relatywnie tanim materiałem. Na pewno tanim, jeśli chodzi o branżę rakietową, która pełna jest kosztownych włókien węglowych i superstopów. SpaceX stara się również możliwie upraszczać i standaryzować technologię produkcji prototypów. Ściany najnowszych SN-ów powstają z arkuszy stali szerokości około 1,5 metra i grubości 4 mm. A dzisiaj już wiemy, że ekipa Muska ostrzy sobie zęby na blachę 3 mm. Każdy kilogram zdjęty z masy samego Starshipa to ponad kilogram ładunku, który da się wysłać w kosmos, bo lżejsza rakieta wymaga też mniej paliwa potrzebnego na powrót na Ziemię. Wymiary arkuszy różnią się oczywiście w zależności od danego podzespołu. Gdzie tylko da się redukować masę, trzeba to robić, ale niektóre miejsca poddawane znacznym naprężeniom nie wybaczą takiej oszczędności. Walcowa część Starshipa składa się ze stalowych pierścieni średnicy 9 metrów. W pozostałych miejscach powierzchnie rakiety powstają z ciętych na wymiar i spawanych arkuszy. Ściany prototypów są wewnętrznie wzmacniane stalowym stelażem. W sekcji zbiornikowej znajdują się sąsiadujące zbiorniki ciekłego tlenu i metanu przedzielone wspólną kopułą. Wyjątkowymi podzespołami są dwa sferyczne zbiorniki. Jeden umieszczony wewnątrz zbiornika metanu i drugi w części dziobowej rakiety. Są to dodatkowe zbiorniki paliwowe z porcją paliwa przygotowaną do lądowania. Spełniają dwie funkcje. Po pierwsze, podczas lądowania są całkowicie napełnione i utrzymywane pod ciśnieniem pracy, żeby w trakcie odpalenia silników do lądowania cały proces przebiegł błyskawicznie i bezproblemowo. Użycie paliwa ze zbiorników głównych niestety nie wchodzi w grę. Są one na tym etapie misji w dużym stopniu opróżnione i podczas spadku rakiety paliwo i utleniacz chlupią sobie w te i we w te. Czy podczas zapłonu kolektor pociągnie to, co trzeba? Mało prawdopodobne. W związku z tym mamy dodatkowe zbiorniki przeznaczone do lądowania. Tak na marginesie problem podawania paliwa podczas lądowania nadal pozostaje problemem. W testowym locie SN8 silniki dostały nieoptymalną mieszankę ubogą w metan i prototyp rozbił się. Nie zatrybiło autogeniczne podtrzymywanie ciśnienia w zbiorniku metanu. Autogeniczne, czyli samoistnie generowane z wrzącego metanu, który rozszerzając się tworzy ciśnieniową poduszkę. Takie autogeniczne rozwiązanie ma uprościć docelowy system ciśnieniowy. Tradycyjnie w rakietach za presuryzację, jest w ogóle takie słowo? Dobra, za presuryzację odpowiada hel z osobnych helowych butli wysokiego ciśnienia. No i jako tymczasowy sposób zaradczy od prototypu SN9 zaczęto używać butli z helem, dopóki autogeniczna presuryzacja nie zostanie usprawniona. Life is brutal and full of zasadzkas. Podczas lotu SN10 silnik odpowiedzialny za końcowe przyziemienie nałykał się tego helu i nie wytworzył wystarczającego ciągu.
Starship wylądował bardzo twardo, zmiażdżył nogi i swoją podstawę. Kilka minut później eksplodował. Bez helu źle i z helem też niedobrze. Prace nad systemem presuryzacji trwają. Wracając do zastosowań, jakie mają dodatkowe zbiorniki, drugim, równie ważnym jest wyważenie rakiety podczas Landing Flip Maneuver, manewru pionizacji rakiety tuż przed lądowaniem. Jeśli zastanawialiście się, skoro zbiorniczek metanu jest wewnątrz dużego zbiornika metanu, to co robi ten tlenowy bąbel w dziobie? Dlaczego nie zainstalowano go w głównym zbiorniku tlenu? No właśnie, przesunięcie go do góry podnosi środek ciężkości i wyważa spadającego Starshipa. Podczas testowych lotów na dużą wysokość Starship wznosi się, spalając paliwo z głównych zbiorników. Szacuje się, że prototyp ma zbiorniki uzupełnione w 23%, czyli 280 ton paliwa i utleniacza z 1200 maksymalnie możliwych. Po drodze następuje sekwencyjne, co około minutę, wyłączenie kolejnych Raptorów. Nie ma to raczej znaczenia z punktu widzenia przyszłego operacyjnego, orbitalnego Starshipa. To działanie opracowane na potrzeby tego testu. Po prostu wznosząc się ubywa paliwa i spada masa rakiety. Silniki pchają do góry coraz lżejszą rakietę, zatem należy zredukować ciąg. Ciąg Raptorów da się zredukować tylko do pewnego poziomu, więc żeby stabilnie przemieszczać się do apogeum, w konkretnych momentach następują wyłączenia. No i prawie na pewno SpaceX bada i testuje przy tej okazji jeszcze jakieś inne cuda, o których nie wiemy. Docierając do apogeum i unosząc się przez chwilę, zbiorniki główne praktycznie się opróżniają i w chwili wygaszenia ostatniego Raptora instalacja przełącza się na małe zbiorniki, żeby zapewnić gotowość do ponownego, szybkiego rozruchu. Skoro kręcimy się przy zbiornikach i silnikach, to warto wspomnieć o kilku zjawiskach towarzyszących ich aktywności. Oblodzenie zewnętrznych powierzchni to oczywistość, którą rozumie chyba każdy, kto choć raz polewał oranżadą schłodzoną w zamrażarce. Kiedy na Starshipie gromadzi się biała warstwa lodu, to wiemy, że w zbiorniku już są lub dopiero są tankowane kriogeniczne metan i LOX. Wilgoć z otoczenia skrapla się i natychmiast zamarza na rakiecie. Jest to zauważalne również na dziobowym zbiorniku tlenu. Większą zagadką są strumienie pary wyrzucane z rozlokowanych na całej rakiecie zaworów. Jeżeli strumień jest stały, intensywny i znajduje się gdzieś od połowy rakiety wzwyż, to są to zawory bezpieczeństwa pozbywające się nadmiaru gazowego tlenu. Wyrzut metanu analogicznie, ale mniej intensywnie. Jeśli strumień jest stały, bardzo intensywny i znajduje się na wysokości dolnych klap, to jesteśmy świadkami aktywności silników. To tak zwany trivent, zrzut z 3 zaworów instalacji tlenowej biegnącej do 3 silników Raptor. Przed ich zapłonem instalacja jest przygotowywana do temperatury pracy, w tym przypadku warunków kriogenicznych. Wpuszcza się tam tlen z głównego zbiornika. Część wydostaje się z dyszy silników, a część upuszczana jest tymi 3 zaworami. 2 z jednej strony rakiety i 1 z drugiej. Trivent oznacza, że za około 10 minut silniki zostaną odpalone, a po zapłonie może wahać się jego intensywność w zależności od tego, co dzieje się w instalacji konkretnego silnika. Ostatnim strumieniem gazów, który da się zauważyć na rakiecie, jest efekt pracy silników pozycjonujących RCS. Są rozmieszczone w różnych miejscach rakiety i poznać je po krótkich, powtarzających się wyrzutach. Teraz ich zadaniem jest głównie stabilizacja albo zmiana orientacji spadającej i lądującej rakiety, a w przyszłości będzie to też manewrowanie w przestrzeni kosmicznej. Obecnie jednostki są zasilane sprężonym azotem, ale w przyszłości może dojść do ich wymiany na silniki spalające gazowy metan i tlen. W obecnej kampanii testów Starshipa stosowanie RCS na azot jest prostym i szybkim rozwiązaniem, ale w przyszłości likwidując instalację azotową i przerzucając się na metan i tlen,
których w rakiecie jest pod dostatkiem, SpaceX mógłby zaoszczędzić trochę masy i niejako uprościć system. Jeżeli uproszczeniem nazywamy wyrzucenie nic nie spalających zwykłych dyszy azotowych i wprowadzenie silniczków z komorą spalającą metan i tlen, gdzie potrzebny będzie jakiś feature zapalający. Tak czy inaczej, powyższe gazy wyciekają w kontrolowany sposób tu i tam ze Starshipa. Na poszyciu da się zauważyć dodatkowo biegnące pionowo wiązki kabli i rur. Przewody to różne różności związane z wewnętrzną komunikacją podzespołów i ich zasilanie. Rury doprowadzają gazowy metan i tlen z powrotem do głównych zbiorników i są elementem ich autogenicznego systemu presuryzacji. Na wysokości zbiorników metanu umieszczony jest Flight Termination System, czyli ładunki pirotechniczne, których zadaniem będzie zrobienie Starshipowi boom w sytuacji awaryjnej. Mogą być zdetonowane manualnie zdalnie albo autonomicznie z polecenia komputera pokładowego, kiedy lecąca rakieta przekroczy zaprogramowane zakresy. Może to być na przykład utrata kontroli nad spadającym prototypem lub wyjście poza korytarz lotu. Czy powiedzieliśmy sobie o wszystkim? Jeszcze nie. Kilka rzeczy brakuje. Klapy. Rdzeń klap to gęsta kratownica, czyli stare jak świat rozwiązanie konstrukcyjne o świetnych proporcjach masy do wytrzymałości. Klapy mogą obracać się, według tego co dotychczas widzieliśmy, w zakresie poniżej 90 stopni każda i składają się tylko w jedną stronę. Napędzane są elektromechanicznie silnikami elektrycznymi, najprawdopodobniej silnikami Tesli. Jako źródło zasilania służy im pakiet baterii również z Tesli. Podstawa Starshipa to sekcja napędowa. Są tam zainstalowane 3 sterowane wektorowo silniki Raptor. Podczas SpaceXowych transmisji z testów można odnieść wrażenie, że dysze tych silników samoistnie i swobodnie kołyszą się na boki. To znaczy, to nie jest wrażenie, dysze rzeczywiście gibają się na boki, ale jest to efekt celowego działania regulatorów. Automatyczny system stale monitoruje parametry lotu i steruje nachyleniem silników w taki sposób, żeby rakieta wznosiła się po zaplanowanej trajektorii i miała odpowiedni kąt wokół osi podłużnej. Sterowanie widać szczególnie w momentach, gdy wyłączane są poszczególne silniki. Taka utrata ciągu jest momentalnie kompensowana przez agresywną korektę na pracujących nadal jednostkach. Raptory są zainstalowane na metalowym krążku przytwierdzonym do dolnej kopuły zbiornika LOX. Polskie słowo krążek brzmi zdrobniale i nie najlepiej oddaje charakter tego podzespołu. Krążek oporowy, krążek ciągu, thrust pack to masywny stelaż, na którym siła ciężaru Starshipa spotyka się z siłą napędową silników. Ostatnim elementem prototypu są nogi do lądowania, rozwiązanie tymczasowe. Prototypy startują z testowego stanowiska suborbitalnego A lub B z 6 nogami obróconymi o 180 stopni i ukrytymi w przestrzeni przedziału napędowego. Nogi zwalniane są tuż przed lądowaniem. To prosta, jednorazowa konstrukcja, która ma za zadanie oprócz ustania pochłonąć energię uderzenia. Nogi stanowią strefę zgniotu dla lądującego Starshipa. Docelowo rakieta będzie wyposażona w coś bardziej fancy, co da się składać i rozkładać wielokrotnie z funkcją autopoziomowania i naturalnie coś, co pochłonie siłę uderzenia bez zmiażdżenia czegokolwiek. Starship ma wysokość 50 metrów i średnicę 9. Uwzględniając rozłożone klapy, jego szerokość wynosi jakieś 18 metrów. Po integracji z boosterem Super Heavy dostaniemy 120-metrową rakietę, która przerośnie o około 10 metrów legendę Saturna V. Najbliższe miesiące i lata mają obfitować w kolejne kampanie testowe prototypów Starshipa. Kto wie, może jesteśmy blisko umieszczenia tej bestii na orbicie. Trzymajmy kciuki, żeby SpaceX dowiózł to przedsięwzięcie do końca i pokazał nam kiedyś srebrną rakietę na czerwonym tle.
Dzięki, że wpadliście rzucić okiem i posłuchać. Zapraszam Was na Discorda, to jakiś kosmos, i do obserwowania socjali. Jeśli film Wam się podobał, to rozważcie zostawienie łapki w górę i subskrypcję. Jeżeli film podobał Wam się na tyle, żeby wesprzeć kanał, to najlepszym sposobem będzie odwiedzenie sklepu internetowego. Dla Was gadżet, a dla kanału paliwo do działania. I tutaj wtrącenie, bo w międzyczasie od nagrania tego filmu, zrobienia animacji i montażu wydarzyła się rzecz dość ważna. Teraz jednym ze sposobów wsparcia kanału jest też patronat. Takie regularne wsparcie pozwoli rozwijać to jakiś kosmos, a dla Was może być okazją zgarnięcia fajnych bonusów podczas relacji live albo w kolejnych filmach tematycznych. Aktualnie opcje wsparcia są dwie. Jedna to jest kliknięcie wesprzyj na YouTubie i wsparcie przez YouTube'a. Druga opcja to Patronite, link jest w opisie. Ten film będzie też dobrą okazją, żeby podziękować nowym patronom, co i zaraz uczynię w napisach końcowych. Także do zobaczenia, cześć!